No proszę Państwa, dziś surowizna, myślę, że z sentymentem obejrzycie ten teścik. Hashtag lata 80. Opel Vectra, a w dzisiejszym filmie i to taki prosty, bazowy. Proszę, jaki to jest klimacik, te kołpaczki. Wersja GL, czyli podstawowa, z podstawowym albo prawie podstawowym silnikiem pod maską 1.6, wolnosąca benzynka. Powiem Wam, ta Vectra, ten egzemplarz naprawdę uchował się bardzo fajnie, jak na Vectry A. Ten samochód kupił sobie jakiś czas temu mój kolega, by uczestniczyć w rajdzie Koguta. Ta maszyna przejechała rajd Koguta 1700 km bez żadnego problemu. Co ciekawe, w ogóle paląc przy tym 5,8 litra średnio, to jest bardzo ekonomiczny wóz. No i aktualnie maszyna jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu, ale w ogóle możecie wejść w ogłoszenie, by poczytać sobie historię tego samochodu. Jest ona bardzo ciekawa. O, kolega też będzie uczestniczył w następnym rajdzie Koguta, ale po prostu czymś innym. A co? Bawić się trzeba motoryzacją. Jeśli chodzi o Vectry A, no to ogólnie weszły one na rynek w 1988 roku, ale w wersji sedan, jeśli mowa o liftbackach, w 1989 roku. Ten wóz jest z 1989 roku i to z marca, z samego początku produkcji, w ogóle chyba z pierwszego tygodnia produkcji. Naklejeczki, jednej tutaj brakuje. O, tutaj zobaczcie jeszcze jakie naklejki, to jest właśnie old school. Trzeba takie rzeczy zachowywać. Cyk i teraz można lecieć dalej. Słowo o historii tego egzemplarza. 89 rok, marzec, produkcja i w 91 roku ściągnął sobie go pan do Polski, który miał go do 2023 roku. Niestety właściciel zmarł, który sprowadził właśnie ten wóz. Auto było garażowane i to mogło uchronić ten egzemplarz przed po prostu zgniciem, ale wyobrażacie sobie to od 91 roku do 2023 jeździć sobie taką Vectrą. A co? Zachowały się wszystkie papiery, są jakieś rachunki z ASO w ogóle w Polsce z lat 90. Dobra, wjadę Wam troszeczkę grubiej teraz. To tutaj musicie usiąść. Zezwolenie, proszę, dróg ścisłego zarachowania dla pojazdów samochodowych na przejazd promami w Świnoujściu centrum. Co tutaj jeszcze? Proszę, zezwolenie, cyk. Świnoujście. Kolega ze Szczecina maszynę odkupił, także jest tutaj lokalnie, dopicował sobie ją. W zasadzie to najbardziej tak technicznie, no i takie gruntowne czyszczenie trzeba było tutaj zrobić. Nawet, proszę, Interconti, radio, jaki to jest klimacik. To radio było kupione w ASO w ogóle. Nie, powaga, jak chcecie kupić ten samochód, to zapraszam do ogłoszenia, ale nawet jeśli nie chcecie, no to wejdźcie, warto sobie poczytać to wszystko. Jest to bardzo ciekawy przypadek według mnie. Jest to podstawowa wersja. Nie mamy tutaj wspomagania, oczywiście nie mamy tutaj klimatyzacji, nie mamy... Dobra, łatwiej będzie powiedzieć, co tutaj jest. Z wyposażenia opcjonalnego mamy tutaj jedynie szyberdach. Wiem, że tutaj fotel jeszcze się podnosi, ale podobno w Vectrach A był to standard, a tak to nawet zderzaki nie są tutaj polakierowane w kolor nadwozia, czy tam jakieś progi, listwy, dokładki, ale ta część, ale ktoś cwanie sobie tutaj wymyślił, że właśnie dobrał sobie taki lakier pod te zderzaki i aż tak tego nie widać, że nie są one lakierowane. Wiecie, te Vectry jak wychodziły na przykład, no nie wiem, bordowe, albo w jakimś innym kolorze, to się rzucało w oczy. Jest to oczywiście ostry przedlift. No kurczę, skoro pierwszy miesiąc, czy tam pierwszy tydzień produkcji, to raczej Vectra 1.6i. Lampy z tyłu, też jeszcze z takim żółtym kierunkowskazem. Wcześniej były Rekordy, Ascony, no a to jest pierwsza generacja Opla Vectra. Pierwszy Opel Vectra, no nowa płyta podłogowa, na której oparty też był Saab 900, nawet Saab 9.5. Oczywiście to wszystko było modyfikowane, dość aerodynamiczne, okrągłe nadwozie, ale to był taki czas, przełom lat 80., 90., gdzie właśnie z kwadraciaków robiono oblaki. O właśnie, Opel Calibra też był oparty na tej płycie podłogowej. A buźka taka troszkę smutna jest według mnie, ale takie te Vectry były jakieś, wiecie, no normalne takie samochody po prostu poprawne do przemieszczania się. Chociaż chwileczkę. Ten wóz powstał jak ja miałem 3 lata. No to cofnijmy się do 89 roku i co ludzie myśleli, gdy widzieli taki samochód, jakie to było urwanie
no dupy za przeproszeniem. Końcówka lat 80. ktoś widział taką Vectrę i myślał, Jezus Maria, czy tym się lata w kosmos? Długość mniej więcej 4,4 metra. Masa własna auta w takiej konfiguracji to 1080 kg. Zaledwie leciutki. Ej, wóz leciutki, ale jaki obszerny. Zajrzyjmy sobie do bagażnika, bo bagażnik jest tutaj naprawdę olbrzymi. 530 litrów pojemność. Proszę bardzo, nawet zmieściło się tutaj jeszcze koło zapasowe. Ja pierniczę, ale wstyd. Dzisiejsze samochody 5-metrowe, nawet sedany albo i większe, często nie mają nawet miejsca na koło zapasowe. Znaczy mogłyby mieć, ale na przykład producent wymyśli, że lepiej zamiast koła zapasowego wrzucić z tyłu subwoofer. Ale to durny pomysł, a przecież koło zapasowe, jaka to jest istotna rzecz. Klapa podnosi się bardzo wysoko, jest tutaj fajny dostęp do bagażnika generalnie. Wycieraczka na tylnej szybie, spryskiwacz. Zajrzyjmy sobie do środka, najpierw do tyłu. Jeśli chodzi o boczek drzwiowy, no to tutaj jest miękko. Tutaj jest raczej... Nie, no tak troszeczkę chyba, tutaj troszeczkę jest miękko niby, chociaż taka, nie wiem, twardo, ale miły w dotyku materiał. Tutaj już jest miękko. Welurki, lata 80., 90., korbeusze, korbotronik i przestrzeń pasażerska z tyłu. Ja się nie mogę nadziwić, jaki ten samochód w ogóle nie jest za duży, a jest strasznie obszerny. Zobaczcie, prawie że, no nie, można powiedzieć, że test dwumetrowca zaliczony, tylko miejsce na głowę jest tutaj troszeczkę mniej, ale ja pierniczę, przecież to w nowoczesnych samochodach często jest po prostu mniej miejsca. Kanapa, pufa, bardzo miękka, chociaż nie ma tutaj już sprężyn, tylko gąbka. Także był to dość nowoczesny samochód w latach 80. pod koniec, jak wszedł na rynek. Z feature'ów, ojej, wymontowałem za mocno. Z feature'ów kieptacka, sportowe zagłówki, tutaj możemy się wpatrywać w nie namiętnie. Jest tutaj u góry uchwyt i możemy sobie zamykać i otwierać drzwi nawet. Klamki też tak tutaj ostro zarysowane, kurcze, Opel. Drzwi z przodu. Też fajnie, delikatniutko. Boczek drzwiowy z przodu właściwie jest identycznie tak jak z tyłu, tyle że tutaj mamy już głośnik. Fotele, proszę bardzo, nawet wyglądają tak trochę sportowo, że tak to ujmę. Proszę, może rzut oka na ten fotel pasażera. Kurczę, aż dziwne, że tutaj w ogóle nie ma jakiegoś wyrwanego niczego, ani dziury czy coś. Perspektywa z oczu kierowcy w takiej Vectrze. No pamiętamy ten widok, myślę, z lat 90., może jeszcze z początku lat 2000. Też takich takie Vectry się jeszcze widywało, ale teraz, no to już panie. Nie no, dramat. Dzisiaj tak gorąco, ja jeszcze auto bez klimy sobie do testu wziąłem. Ale klimy nie ma, ale jest klimatycznie. Kierownica okrągła, trójramienna. Tak, a tutaj w dół te ramiona są przesunięte i centralna część. Oczywiście nie jest multifunkcyjna, za to zobaczcie, jak designerskie, jak nowoczesne są tutaj te manetki z takim czymś. Jezus Maria, no mówię, ktoś wchodził do środka i pytał się, panie, czy tym w kosmos się lata? Zegarek mamy tutaj normalny, taki analogowy, wskazówkowy, troszeczkę jak w BMW E30, pamiętam, były takie, E36 chyba też miały takie biedniejsze wersje. I co, panel od nawiewu, taki troszkę tutaj nie ma porządku jakiegoś zachowanego według mnie, ale to taki klimat, o. Tu jakie nowoczesność, jak słyszy się ten dźwięk. Takie cyknięcie z oporem. Radio Interconti. Tutaj projektanci już przewidzieli, że ludzie będą mieli telefony komórkowe. I kieptacka tak cwanie jest otwierana. O. Jeśli chodzi o materiały, to deska rozdzielcza jest miękka. Tutaj cała górna część. Ta środkowa tu jest twarda, z przejściem. O, kierownica oczywiście jest gumowa. Tutaj z powrotem na dole jest miękko. Tutaj twardo. Konsola centralna jest twarda. W większości samochodów tak jest. Miękko. I tu znowu twardo. Chowek w ogóle, no opada twardo. Tutaj uchwyty na kubki w ogóle w takim miejscu. Ażby człowiek pomyślał, czy tutaj byłaby poduszka powietrzna, ale nie. Jest olbrzymi schowek kolejny. Gałęcjusz długi, duży też skok tutaj jest. Długi czy duży skok? I do zawijania na rękawie. Proszę, ręczny, normalny. Liczniki proste, coś tutaj komuś trzeba tłumaczyć. Nawet nie ma tutaj obrotomierza. No, base model only. Za wyjątkiem okna dachowego. Gasimy i zajrzymy jeszcze pod maskę.
czterocylindrowa, wolno ssąca jednostka benzynowa 1.6 injection, dumnie zaznaczone, że to nie jest na gaźniku. Prosty silnik jak cep, jednopunktowy wtrysk, 75 koni mechanicznych i aż 127 Nm. Ale zwróćcie uwagę, jak ładnie to wszystko tutaj wygląda, jak tak spojrzymy, no nie wiem, okiem inżyniera. Tutaj proszę, GM. Nie, fajny taki silniczek. Fajnie, żeby tak sobie po prostu siąść tutaj i coś pogrzebać. Aż by się chciało, jeśli chodzi o osiągi. Producent tutaj deklaruje 14 sekund do pierwszej setki. A prędkość maksymalna to podobno 176 km na godzinę. Aż 176. A dlaczego? 89 rok, podstawowa benzyna? No czytałem, że w niektórych krajach ze względu na kryteria podatkowe były wprowadzone też takie wektry 1.4. Jak już mówimy o silnikach, no to były przecież te dieselki wolno ssące z turbiną. Było 2.0 turbo C20 LED chyba oznaczenie z napędem na wszystkie koła. No to już był taki potworek, można było modyfikować ten wóz. Była nawet taka Vectra z silnikiem V6 pod maską. Ale powiem wam, takie spokojniejsze, bardzo proste i wręcz basowe wersje mają też swój urok i klimat. Palimy bestię. Nie będzie soundchecku, może takie normalny dźwięk czterocylindrowej benzynki. Zróbmy sobie teścik wyciszenia. Zobaczymy, jak taka Vectra wypadnie. No i tak to wygląda. Wybaczcie, dzisiaj jeszcze zobaczę, czy tutaj wieje dobrze powietrze na kamerę. Dzisiaj jedziemy bez klimy, tak żeby kamery się nie przegrzały. Jest tutaj strasznie gorąco. To nawet tutaj sobie skoczę z otwartymi oknami. No mogą być jakieś szumy, wiadomo. Później sobie zamkniemy w takich momentach kulminacyjnych, że tak to ujmę. Oj, dzisiaj się nawet dzieje na przejściu granicznym w Kołbaskowie, muszę przyznać. Głównie dzisiaj rodziny, ojcowie, matki z dziećmi. Auto nawet fajnie się odpycha, jako iż jest po prostu leciutkie. No to nie ma z tym jakiegoś, wiecie. Kurczę, pieczone. Nawet na dwójeczce. No i dobra. Tutaj już sobie powoli będziemy się zamykać. Szyberdaszek. Jeszcze lustereczko. Szyberdach czy zamykamy? Na korbę jest. Zamkniemy już, zamkniemy. Niech będzie tylko tutaj nawiew. No dobra, i zobaczymy, czy Vectra jest przypałowa. Za chwilę miejsce kontroli. Rękawik. Ja, i na rękawie teraz to już kurczę nawet postawili próg zwalniający. Jeśli chodzi o wiatr, no to widzę, z bokowca jest tak troszeczkę, ale większość tej turbin wiatrowych jest wyłączona. Pewnie dlatego, iż nie potrzeba w taki ładny dzień produkować prądu. No, solary tam dalej produkują. Ojejku, zatrzymują jeszcze ludzi. Boże święty. I Passat B5, proszę. 1.9 TDI z czerwonym DI przed nami będzie startował. Nawet fajnie w takiej Vectrze jest, muszę przyznać. Nie ma żadnego telepania i tak dalej. Dopiero jak się ostro rusza, no to jest taki wheel hop. Nikt nie lubi wheel hopu, ale po prostu tutaj w nowszych autach też jest wheel hop. Ale nie każdy jak zwierzę musi taką Vectrą jeździć. Wheel hopu wtedy nie ma, jak łagodnie lecimy. Ogólnie silniczek łagodnie, fajnie tutaj pracuje. Kontrola, ładnie tutaj trzeba być bardzo wtedy wyprostować. Polonez wbrew pozorom miał lepsze wyposażenie, ale łachy nie robił, bo był nowszy znacznie. No i dobra, niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. O, dokładnie tutaj. I ciśniemy. No nie wiem. Racebox. No zobaczymy. Nie, i Passat tutaj nas... O, Passat zjechał elegancko.
No i 167 już było. Dobra, zwolnimy tutaj pod górkę. Niech Marzyna sobie odpocznie. Oczywiście tutaj pilnujemy temperatur i tak dalej. W przypadku takiego samochodu no to już wypada po prostu. Lekko szyberdaszek tutaj śpi, ale lekko taki szumik słychać. No i tutaj od drogi, kurczę, jakieś wibracje są. Kurde, kamera się tutaj rozregulowała. No, chciałem powiedzieć, sprawdzimy sobie teraz prędkości obrotowe, no ale nie sprawdzimy, bo obrotomierza nie mamy. Czy 100-200? Też nie sprawdzimy 100-200. 200, 250 i 200-300 mam tutaj ustawione, no to no ciężko. Ale długa skrzynia biegów jest jak cholera. Normalnie tutaj 160, proszę. Czwóreczka i naprawdę tutaj jeszcze jest obrotów do odciny. Ale nie będę teraz tak cisnął. Nie no, spokojnie. Może kurczę, za chwilkę sobie depniemy tak konkretniej. Tutaj na razie jest troszkę za duży ruch. Ale piątka jest ewidentnie takim nadbiegiem. A Jezus Maria, ale dzisiaj gorąco, ja pierniczę. Ale taki Vectron, jaką jechał sobie bez koszulki, też by mogło w sumie pasować. Jeszcze kiepa jarał. No dobra, i tutaj depnijmy może. Ale w jedną stronę chyba sobie będziemy deptać. No, pyk. No, paka 7. Busik by tu dobrze na cień aerodynamiczny wleciał. No panie, nie wiem co to będzie na odcinku specjalnym. Jak my już mamy 179 km na godzinę według GPS-u, 190 według prędkościomierza. Ja, chłopie! To nie przelewki. Ej, w 90 roku, w 89 naprawdę był to taki dość szybki samochód, muszę przyznać. Odcinek specjalny. Kurczę, to pewnie dzięki tej piąteczce, temu nadbiegowi. Dobra, delikatnie wrzućmy czwórkę i dzida. Pewnie tej piąteczce tutaj takie niskie zużycia paliwa wychodzą w tych Vectrach. Odsunę się, żeby była dobra perspektywa. Obrotomierza tutaj nie ma. O ile dobrze pamiętam, rozrząd jest tutaj nowy. No niech to. Dobra, ja się boję. Ja daję piątkę i powoli się bujamy. Ale z góry to nawet lepiej na tej piątce właśnie się bujnąć. Czy będzie 200 licznikowe? Mi się wydaje, że tak. Oby ten bus tylko nie wyprzedzał tutaj. Nie, nie będzie wyprzedzał. Dobra, już nie skorzystam z cienia. Troszeczkę się to auto buja, muszę przyznać. 186. Jezus Maria, jakie to są emocje. 190 km na godzinę. Nawet 191 według GPS-u przez moment było. Brawo, naprawdę brawo. Dobra, zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmln-Ausfahrt. A jeszcze sobie tutaj zrobimy soundcheck i możemy zakończyć. O, i według prędkościomierza ponad 2 paczki było. Była to piękna próba autostradowa, przyznacie. Jezu. Ale w sumie wiecie, no kurczę, lekki samochód. No też tutaj łachy jakieś nie ma, ale z drugiej strony 75 koni. I tyle lat na karku przecież. Tutaj soundcheck, to push, nie w tą stronę. W tą szybko kręcimy. I tu jest druga korba. I dzida. Puk! Trójeczka. Ale bym tutaj kiepa jarał, normalnie. No i dobra, w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Piękna to była próba autostradowa. W ogóle kurczę, chciałem sobie tutaj zdjęcie zrobić, ale jest zakaz wjazdu. A dobra, to sobie zawrócę za chwilkę. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego i wspaniałego. 191 km na godzinę.
Ale patrzcie, po 30 kilka lat na karku, 14 sekund ma wpisane ten wóz i na równym 13,6 osiągnąłem do setki. Zrobiłem dwa pomiary, jeden był 13,8, drugi 13,6. Nie no, pięknie, pięknie. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.